Siemano, siemano, siemanko, siemanko, tutaj Wolatylskim. Muszę założyć słuchawki chyba. Dzisiaj nie będziemy profesjonalni, bo dzisiaj jest keyboard. Keyboard Casio. Oto taki. Dobra, widać go. Kupiłem go za 40 zł. Teraz sobie pomyślicie, po co mi keyboard? Przecież keyboard nie jest instrumentem muzycznym, przecież to jest w ogóle zabawka. A ja wam mówię, że tak nie jest i generalnie ja wiedziałem, że kupuję go uszkodzonego. No, jest z nim trochę problemów, na przykład głośnik nie działa i w ogóle to jest z nim coś mocno nie tak. Ale uznałem, dobra, kupię, bo widziałem, że na demach brzmiał tak nawet spoko jak na keyboard. I się zdziwiłem, no bo dostałem całkiem fajny sprzęcik. Zaraz wam pokażę, jak to brzmi. On jest jakby strasznie przesterowany i nagram po prostu filmik, jak będę go naprawiał. Na razie chciałem po prostu poopowiadać coś o tym keyboardzie. No ale generalnie to właśnie nie można go nazwać krapowym keyboardem, dlatego że jeszcze jak powstał, to nie było keyboardów takich krapowych, jak dzisiaj sobie wyobrażamy keyboard typu Wesele Wujka Zenka. No i co? Co ja to mówiłem? Aha, typu nie że Wesele u Wujka Zenka, tylko te instrumenty powstały po to, że jak ktoś jest pianistą, jak ktoś gra na klawiszach, to żeby mógł sobie pójść, kurde, na piknik i pograć sobie na pikniku, bo tu jest normalnie bateria, da się włożyć, jest głośniczek, wszystko jest i nie było czegoś takiego jak keyboard do nauki czy coś takiego. W sensie to były po prostu instrumenty. Coś nowego to było, ale nikt nie myślał o tym w taki sposób, że to po prostu ma być tanie dla dzieci, dla ludzi, którzy się nie znają, no po prostu nie. Dlatego jak napisałem kumplowi, że kupiłem sobie taki keyboard i że wpiąłem go do filtra do mojego syntezatora modularnego, że brzmi on świetnie i niesamowicie po prostu lepiej niż niektóre syntezatory, to on stwierdził, że no a wiesz, że jak Golfa trójkę się wypoleruje, to wygląda jak Golf czwórka? No nie. No ale dobra, właściwie co my tu mamy? Tu nie ma jakoś mega dużo funkcji, jest po prostu przycisk power, jest wybór presetów tonu, piano, electric piano, harp, organ, pipe organ, akordeon, violin, klarnet. Są efekty. Efekty to jest vibrato, czyli że się dźwięk tak robi jak te koty z memów. Jest sustain, czyli że jest podłużony, w sensie klikniesz, a on dalej wybrzmiewa. Ale on nie działa chyba na wszystkich tonach. Niestety nie wiem, czy działa na wszystkich tonach, czy nie, bo w moim egzemplarzu to na razie nie działa, to dopiero to będziemy naprawiać. I volume jest zepsuty, w sensie volume w ogóle tutaj działa tak, że działa non-stop, a głośnik w ogóle nie działa. No i co mamy z tyłu? Z tyłu mamy output na dużego jacka, w sensie wyjście, po prostu audio i wejście na zasilacz. I z tego co widzę, to obudowa jest w ogóle, ona jest taka jakby zatrzaski, które tu były odpięte i ktoś je próbował podważyć. Kurwa, jeszcze na dworze coś budują. Dzisiaj mam pecha do nagrywania chyba. Ale tu często jest głośno. Dobra. Co ja tam? Aha, dobra, powiem jeszcze jak to działa. Generalnie to działa tak, że mamy dwa przebiegi kwadratowe, prawie jak w syntezatorze, a rozrysuję to pewnie zaraz. Czy to jest słychać? Nie wiem, czy to będzie słychać, najwyżej to wytnę. Bo teraz flexą ktoś napisał. No więc mamy te dwa kwadraty. No te przebiegi po prostu wyglądają tak w czasie i one są modulowane tak, że może się przesuwać. No i to jest potem sumowane i idzie do filtra i to PWM ma tam jeszcze obwiednie, czyli że może się zmieniać jakby w czasie. No kurde, co ja będę tłumaczył. Działa to normalnie jak syntezator praktycznie, tylko taki bardzo prosty i ma presety, a nie ma tak, że można sobie samemu kręcić. Dzisiaj mi się nie chce żartować, bo to jest poważny kanał syntezatorowy. Mamy tu poważny sprzęt. I zaczniemy od tego presetu piano. I jak się wsłuchacie, to jeszcze jak się przyciśnie jeden klawisz, to jest ok, ale jak się przyciśnie dwa albo trzy, to jest przesterowane. On się przesterowywuje, a potem go słychać normalnie, ale to ma sens, bo to tak działa przester, że jak jest ciszej, to się już nie przesterowywuje. No ale też na przykład to vibrato jest teraz off, ale dam on, nic się nie zmienia. Sustain, nic się nie zmienia, volume.
bez zmian, także no. Trochę tak 8-bit to brzmi. No i się nie dziwię, bo w sumie to jest chyba chip cyfrowy po prostu tam zastosowany. I ta modulacja PWM to też jest taka typowa na przykład dla starych automatów do gier albo dla Game Boya. Teraz electric piano. Zwykłe piano? Electric piano. No różni się trochę nawet jak jest taki overdrive. Harfa. Pipe organ. Organ. Mam wrażenie, że to jest po prostu w innej oktawie. Akordeon. Ale jak zagram akord, to jest tak przysterowane srogo. Dobra, wiolin. Klarnet. Tylko włączę sobie pogłos z miksera. Pogłos, Zaraz usłyszycie, co to jest pogłos, jak nie wiecie. Reverb to jest plus 500% do talentu. No i co? I zobaczycie. A generalnie też, jak damy te pipe organ i zagramy na przykład kwintami albo kwintą i oktawą najlepiej, to jest tak srogo przysterowane jak gitara jakaś elektryczna. No i już mamy pogłos z miksera. Ja teraz specjalnie przesadziłem z tym pogłosem.